No piękną mamy jesień, tylko trochę liści do zgrabienia. Cześć, witajcie w kolejnym wideo. A ja zabieram się znowu za pracę przy tym panie tutaj, bo oczywiście lampa cały czas stwarza mi problemy. Co ją ustawię, żeby dobrze świeciła, no to patrzcie. O, bo ta i ta śruba od regulacji, one wchodzą w takie plastikowe coś. Tam się wkręca śrubki, żeby to podregulować. No i to powinno działać, ale niestety już te plastikowe tam kosteczki się wyrobiły od kręcenia śrubą i muszę wymienić je na nowe. Także na razie zrobię to jakoś na patencie, zamówię nowe kostki, o ile jeszcze są dostępne. No bo na razie jak jadę, to ustawię światło na nisko i za chwilę świeci wysoko i wszystkich oślepią. No to tak nie bardzo tak może być. Także zabieram się za to i jak to ogarnę, to będę musiał ogarnąć jeszcze tą sprawę tutaj. No a co zrobić? Jesień. Tak jak mówiłem, tu są takie śrubki. Coś takiego. O, tutaj wziąłem trochę, owinąłem taką taśmą. I zobaczymy, czy to coś da, jak będę wkręcał, żeby to trochę uszczelniło ten gwint. No ale patrzcie, jak tutaj całe chodzi, więc tak jak mówię, będę musiał te, nie wiem czy tu będzie widać, o tam w środku jest taka plastikowa kostka i te kostki będę musiał po prostu wymienić na nowe. Ok, a więc mam ustawione, świecą w miarę równo. Zajmę się tym później, jak wezmę Nissana już tak permanentnie na zimowanie do garażu i wtedy rozbiorę cały ten mechanizm od lamp jednej i drugiej, wezmę to wszystko, przesmaruję, wymienię co trzeba i wtedy mam nadzieję, że będzie działać bez zarzutów. A tymczasem na to jeszcze kilka dni, może tygodni musi wystarczyć. Poza tym jeszcze będę miał parę innych spraw do załatwienia w Nissanie, a mianowicie leci mi trochę ze skrzyni, także będę musiał rozebrać tutaj, także będę musiał zdjąć znowu skrzynię, bo gdzieś leci, nie wiem czy z czujnika położenia, znaczy z czujnika prędkości, czy gdzieś, ale to zdejmę skrzynię i zobaczę. Leci mi skorka od spuszczania oleju, to też będę musiał i tak będę wymieniał olej w sumie, więc wymienię podkładkę, no i kilka jakichś takich drobnych rzeczy. No i myślałem jeszcze, żeby się zająć też wiązką, która idzie w Nissanie tutaj, w tym miejscu, przez nadkole, więc no i tak mam tutaj podwinięte już, żeby nie haczyło mi nigdzie o koło, ale chciałem to jakoś przełożyć inaczej, będę musiał coś pokombinować z tym tematem. Wiecie co? Miałem taką fajną sytuację, znaczy może fajną, nie fajną sytuację. Wyjechałem sobie wczoraj na przejażdżkę Nissanem i wszystko było ok, dopóki nie zauważyłem, że temperatura mi się trochę grzeje, po prostu silnik. Dzisiaj otwieram korek, patrzę, a tu pusto. Ogólnie jeszcze wczoraj wracałem 10 km jakieś półtorej godziny, bo co chwilę się zatrzymywałem, żeby się silnik schłodził, bo mi pokazywało za wysoką temperaturę, więc mówię, zatrzymam się, schłodzę, przejadę kawałek, jak podchodziła temperatura, zatrzymywałem się. No i teraz tak, mówię, coś mi tutaj syczy, tutaj z okolicy skrzyni i zobaczyłem ten wąż tutaj, o, nie wiem czy widzicie, i podejrzewam, że to mogła być przyczyna tego, że płyn mi uciekł. No to nieźle. Dobrze to zauważyłem, że mam te wszystkie wskaźniki, które mi pokazują, co się dzieje przy samochodzie, no i dzięki temu pewnie uratowałem. Nic się poważnego chyba nie stało, także odetnę ten kawałek uszkodzonego węża, zaleję płynu, rozgrzeję samochód i zobaczymy, jak będzie. Ogólnie tak patrzę, ten przewód mam trochę długi i jak go tutaj pociągnąłem, bo on idzie od tyłu silnika, a ogólnie wchodzi aż tutaj, więc idzie tu i może zrobić tutaj taki ładny zakręt i koniec, tyle sięga. Znalazłem taki kawałek silikonowy, który wydaje mi się, że spełni zadanie. Zamiast iść odtąd i tam gdzieś przed skrzynię, to wystarczy, że będzie szedł tu, bo tutaj jak widzicie, o, to jest ten przewód tutaj i on wtedy mi przechodził tam za skrzynię i no może iść tędy koło silnika i wydaje mi się, że to będzie taka dobra droga dla niego. Czyli podmienię ten długi kawałek na taki krótki, silikonowy, no i powinno zdać ten egzamin. No i widzicie różnicę. Był taki długi przewód, a wystarczy tylko takie kolanko, bo to ten przewód w oplocie dochodzi.
Także zobaczymy, czy zda to egzamin. No i ten jest na pewno grubszy i lepszy. Chociaż ten wytrzymał 9 lat u mnie, 10, że nie jest tak źle. Ok, czyli wąż naprawiony. Wziąłem niestety inny. Nie wiem, czy będzie tutaj go widać dobrze. O, wziąłem trochę inny, bo tamten miał niestety za dużą średnicę. Ale ten też przypasował, jest krótszy, jest wszystko pospinane. Teraz tylko muszę uzupełnić płyn chłodniczy. Rozgrzeję samochód i zobaczę, czy wszystko będzie działało. No i opłaca się ogólnie mieć parę węży na zapas i parę opasek na zapas, żeby móc sobie samemu naprawić samochód. Dobra, odpaliłem, nalałem płynu ogólnie do pełna, odpaliłem, teraz przepompuję, pompa, będę musiał dodać płynu, ale zobaczę, czy rozgrzewa się prawidłowo, czy nie ma jakichś przegrzewań jak wczoraj. No i mam nadzieję, że będzie ok. Jak patrzę teraz na ten przewód tutaj, no to jest ładnie sucho. Także no chwilę trzeba mu dać. No i trzymam kciuki, żeby było wszystko ok. No powiem wam, że rozgrzewa się i wieje ciepłym w kabinie, a wczoraj nie wiało ciepłym w kabinie, jak to się stało, więc mam nadzieję, że sukces. Trzymam tylko kciuki za to, żeby uszczelka pod głowicą mi czasem nie walnęła i nie brał płynu. Ale to się dopiero przekonam, jak trochę pojeżdżę, czy nic się nie stało. No starałem się, jak temperatura podchodziła, to gasić silnik i ostudzić go trochę, ale ze starym Nissanem to nigdy nic nie wiadomo, więc no poczekamy, zobaczymy. Oby było dobrze. Korzystając z okazji, że Nissan sobie chodzi i się rozgrzewa, wymienię sobie tutaj kolejny kawałek taśmy na tą, którą tutaj wymieniłem, taką ładną, nie taką sztywną. To tu mi zostało jeszcze, no i potem jeszcze tam dalej w nadpolu i z przodu, ale to planuję zrobić zimą. A teraz jak mam chwilę, to zrobię sobie ten kawałek tutaj, żeby mnie już nie raziło, że jest taki brzydki. Ta taśma, powiem wam, że po paru latach jest taka... Ok, czyli mam ładny ten kawałek zrobiony nową taśmą. Wygląda o wiele lepiej niż tym starym czymś. Teraz tylko założę ten plastik, który tutaj był. Nissan ogólnie rozgrzał się, wentylatory się załączyły, także powinno być wszystko ok. No słuchajcie, to nie jest tak, że ja nie chciałem nagrać dla was tutaj, że wyjeżdżam Nissanem po zrobieniu go, tego wężyka, przecieku i w ogóle. Ja naprawdę bardzo chciałem to zrobić i nawet miałem plan, żeby zrobić to 2 dni temu, z czego od tej naprawy wężyka minęły już 3 tygodnie. Ale zobaczcie, co się stało na dworzu w tym czasie. Chciałem zrobić przegląd liści, które już są dawno zgrabione, no i przyszła zima. I chciałem wyjechać Nissanem na zimę, pojeździć sobie po śniegu, ale teraz mamy taką pogodę, że właśnie wszystko jest zmrożone i jest normalnie lód na drodze, więc Nissanem na tych letnich oponach nawet się nie wypuszczam z garażu. Niech sobie tak stoi, a przejadę się innym razem, albo już wiosną, zobaczymy jaka będzie pogoda. Jeżeli będzie to wiosna, no to zabieram się za kolejne prace przy Nissanie na zimę, czyli tak jak wspominałem, jakieś takie drobne rzeczy, ale które mnie trochę irytują. Także tak, no, z wami widzę się w następnym wideo. Do zobaczenia, cześć.